Help Wanted 2 dostało ostatni update. No, mało w nim kontentu, nie ma żadnego nowego poziomu nawet, ale to był przede wszystkim interaktywny teaser następnej gry, a także wspólne zbieranie puzli przez fandom. Jak w ten sposób na to spojrzycie, to był bardzo fajny update. Steelworld Studios powoli zaczyna już mówić coraz więcej na temat sekretu Mimika. Dostaliśmy krótki wideo teaser w sierpniu, niepubliczne demo na PAX West w październiku, a teraz w zeszłym miesiącu dostaliśmy parę wskazówek co do tego, co poruszy sekret Mimika. Update można przejść w kilkanaście minut, choć nie trzeba tego robić, bo to jest po prostu zwykły nowy teaser, który możecie obejrzeć na internecie, który fandom namęczył się, żeby odblokować. Możecie ten update przejść samemu, po prostu nie jest to aż tak ciekawe, gameplay to tutaj nie jest główna atrakcja. Gdy odpalicie grę, Mystic Hippo przychodzi z nowymi zagadkami i z nowym guzikiem. Każe wam znaleźć prezent z dalekiej przeszłości, no i tą daleką przeszłością jest rok 1979, który znamy z pierwszego trailera. Idziemy do poziomu Puppet Master, tam gdzie wcześniej wpisywaliśmy 1983, ale tym razem wpisujemy inny rok i dostajemy pluszaka białego tygrysa. Jak wiemy z fabuły tej gry, pluszaki to wspomnienie Glitch Trapa, a to jest zupełnie nowy pluszak. Zupełnie nieznane tereny, które nie mają już związku z Aftonem, a są czymś unikalnym dla Mimika. Następna zagadka. Ukryty artysta. Musimy znaleźć Mimika w galerii. Następna zagadka. Rzuć w niego pomidorem. Nie mamy pomidorów, ale piłeczki wystarczą. To otwiera drzwi pizzerii, za którymi znajduje się zupełnie nowy pokój. No i od tego momentu gra chce, żebyśmy szukali puzli. Musimy znaleźć 12 elementów ukrytych w całej grze, albo w lobby, albo w wielu innych poziomach. Nie musicie przejść całej gry, żeby te puzzle ułożyć, ale niektóre elementy są ukryte w późniejszych poziomach. No i to był community event. Wspólne zbieranie puzli, dzielenie się informacjami, dlatego w pojedynkę to pewnie będzie nudne i warto jest tutaj skorzystać ze ściągi, ale oczywiście nie będę was do niczego zmuszał. Popatrzcie tutaj jeśli chcecie, nie patrzcie jeśli nie chcecie. No i jak już wszystkie puzzle zostaną zebrane, to otrzymujemy dwie różne ilustracje. Obrazek zmienia się zależnie od tego, czy mamy na głowie maskę, czy też nie. Pierwsza ilustracja przedstawia stary budynek, kolorowy. Zauważcie, że na układance pojawia się logo MCM i na budynku też jest to logo. Dodatkowy guzik Mr. Hippo też ma ten sam znak. MCM to jakaś zupełnie nowa firma, o której będzie tutaj mowa. No i co bardzo fajnie, kiedy złożymy całą układankę, to przed nami pojawi się cały model tego budynku. Możemy do niego podejść, możemy się mu przyjrzeć. Z tego co tu widzę, to powinien być jakiś sklep, bo ma wielkie tabliczki, maski, prezenty. Budynek nowy nie jest. To raczej jest miejsce z 1979, a nie z czasów Pizzaplexa. Na skrzynce ma znowu to swoje logo, ma też obrazki zębatek, które kojarzą się z maszynami, wynalazkami, z twórcami maszyn. Warty uwagi jest też ten obraz nad drzwiami, który pokazuje jakiś wagon, a ponad nim jest Bonnie i Freddy. Fredbear może. Dziwnie widzieć niebieskiego Bonniego i złotego Freddy'ego obok siebie, ale ten budynek jakoś łączy się z Freddy's. Jak spojrzymy sobie jeszcze na całą ilustrację złożoną z puzli, to w tle wydaje się jakbyśmy widzieli jakąś fabrykę. Na skrzynce pocztowej widzimy liczbę 4625. Niektórzy myślą, że to data premiery, czyli po amerykańsku byłby to kwiecień 6 2025, ale wtedy akurat wypada niedziela, więc szanse są małe, gry raczej w niedzielę nie wychodzą. Ale to 4625 prowadzi do czegoś innego, więc dobrze tę liczbę zapamiętać. Druga ilustracja przedstawia starego vana. Zwykły niebieski van i mu też technologią bliżej do lat 70. niż do lat obecnych. Gdy podejdziemy do niego bliżej, to pojazd wiedzie w sobie całą maszynę MXIS. Teraz musimy wziąć tą liczbę 4625 i tutaj wpisać, a z urządzenia wyjdzie fioletowy królik, a zaraz samochód odjedzie i to jest trzecie zakończenie Help Wanted 2. To akurat nie ma żadnego związku z grą. To zapowiedź prequela. Tego wszystkiego powinniśmy się spodziewać od następnego FNAF. No i jest tutaj sporo rzeczy, o których możemy podyskutować. Na przykład okazuje się, że MXIS pochodzi z przeszłości. Z początku myśleliśmy, że to Vanessa stworzyła takiego antywirusa, żeby uwiedzieć Mimika,
ale okazało się, że to nieprawda. Już nawet szybko po wyjściu Ruin wielu teoretyków zauważyło, że coś jest nie tak. MXiS to od początku widać, że jest bardzo stara maszyna. To nie jest dzieło Grzesia czy Vanessy. Nie wnieśli tego do budynku na własnych plecach. No i teraz wiemy, że ta maszyna istniała i najwyraźniej zwalczał Mimika już w latach 70., 80. Ten temat zostanie poruszony, rozwinięty w sekrecie Mimika. Update porusza też inną ważną kwestię. Historie Tales from the Pizzaplex jak najbardziej są kanoniczne. Wiele teorii próbowało to przekręcić, żeby powiedzieć, że Mimik został stworzony przez Henry'ego, że Mimik wiąże się ze śmiercią Charlie, ale na to się nie zapowiada. Teraz mamy pluszankę Tiger Rocka, która wiąże się z opowiadaniem o Mimiku. 2 dni wcześniej Dołko zagrał w nowy build Five Laps at Freddy's, a tam pojawił się baner reklamowy, który mówił o Edwinie, twórcy Mimika z książek. Co więcej, wszystko oznaczone jest logiem MCM. Nie wiem, co to logo oznacza, ale wchodzi tutaj zupełnie nowa firma, której wcześniej nie znaliśmy. To nie jest historia Henry'ego, bo wtedy mówilibyśmy po prostu Fazbear Entertainment. To zupełnie nowa gałąź w timeline FNAF. Zobaczymy nowych ludzi, nowe wynalazki. No i też MCM prawdopodobnie odnosi się do nazwiska Murray, Edwin Murray, twórca Mimika. Wielu z was pewnie wciąż nie lubi tematu książek, dlatego pamiętajcie, historię Mimika można nadrobić oglądając 1 czy 2 niezbyt długie filmy na YouTubie, a pewnie i tak nie będzie to potrzebne, bo sekret Mimika powinien poruszyć ten temat i dać nam jeszcze więcej. Fani książek nie mają pojęcia, czym jest MCM, albo skąd wzięła się Jackie, więc to nie jest tak, że znamy historię nadchodzącej gry, a ona powie bardzo dużo o Mimiku, bo na to wskazuje sam tytuł. Gra powinna poruszyć pluszaka, postać Mimika, całą postać Edwina Murraya i mam nadzieję, że dzięki temu skończą się podziały między fanami. Wciąż jest bardzo dużo rzeczy, których nie wiemy. Nie rozumiemy kostiumów, nie wiemy skąd wziął się kostium, którego używa Glitchtrap, nie wiemy czym jest MXiS i co się działo z Mimikiem przez te wszystkie lata. Od 1979 do czasów Pizzaplexa. Wciąż za dobrze tej postaci nie znamy i ta gra pomoże nam wszystkim zrozumieć więcej, także nie będziemy już musieli się martwić o książki. Mam taką nadzieję. Dobre czasy przed nami, o ile Scott zrozumiał swoje błędy i tym razem wyjaśni studio fabułę, którą mają opowiedzieć w grze, którą robią. Jeszcze się przekonamy, ale póki co wszystko wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Sekret Mimika wychodzi jeszcze w tym roku. Nie wiemy kiedy, bo ten 6 kwietnia nie wygląda to obiecująco. Nie spodziewajcie się też, żeby to było nasze europejskie 4 czerwca, bo w stylu takiej kolejności się nie używa. Po prostu nic nie zostało jeszcze ogłoszone. Rok został ogłoszony. W ciągu następnych 350 paru dni dostaniemy sekret Mimika i też film FNAF. Dlatego póki co dziękuję wam za oglądanie. Czy wyłapaliście coś więcej z tego teasera? Czy macie jeszcze jakieś inne teorie na temat nadchodzącej gry? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Póki sekret Mimika jeszcze daleko przed nami, obejrzyjcie mój ostatni filmik na temat całej fabuły FNAF 2 ze szczegółami, a film, na którym teraz pracuję do przodu, opowie o pudełku, ale nie o tym pudełku, o którym zawsze rozmawiamy. Do zobaczenia.